Witam, ja jestem Kanahani, a dzisiaj ze mną jest Echon oraz Welko, aka Łukaszek, aka w sumie go znacie, po co ja go przedstawiam. Nazywam się tak, jak powiedziałaś. Ja jestem gwiazdą tego kanału i cóż mogę więcej dodać. Dzień dobry. Dzisiaj będziemy czytać podobnie opowiadanie, jednakże nie są to już dramatyczne opowieści demonki, ponieważ to jest już opowiadanie z czasów Kanahani. Dokładnie z 10 lat temu, 2012 rok, napisałam opowiadanie The King of Salia. Wbrew tytułowi, Król Sali, nie jest to po angielsku, jest opowiadanie w 100% po polsku. Jednakże tytuł jest po angielsku, ponieważ brzmi cool, może ktoś kliknie. Aha. Nie wiem. Że biorąc pod uwagę, że 10 lat temu nie umiałem angielskiego, to nie wiem, czy bym kliknął, ale nie wiem, czy byłem grupą odbiorców wtedy. No w sumie to jest takie, nie wiem kto by w to kliknął, że jak ktoś pomyślał, że wiesz, ktoś kto mówi po angielsku kliknął w opowiadanie i się zawiódł, bo jest po polsku. A ktoś, kto nie umie angielskiego, jest Polakiem, nie kliknie, bo myśli, a dobra, po angielsku coś tu nie przeczytam. Nie umiesz marketing. Jest tam ta jedna anglojęzyczna osoba, która zobaczyła to opowiadanie, wkleiła je w tłumacza. Czytała całe. O Boże. Ty, ale w sumie ja z perspektywy czasu to w sumie stargetowane dla mnie pode mnie idealnie było, także w sumie to... A kiedy to Nie mam czytałeś w sumie? O Boże. Z 5 lat temu? Na pewno. No, w każdym razie, dodając jeszcze bardzo ważną informację, bo to było dosyć charakterystyczne u Demonki, że wszystkie opowiadania miały rozdział, może 2, może 3, jak się postarała. I to był koniec. One się nigdy nie kończyły, porzucałam do opowiadania. Tymczasem The King of Salia posiada 20 rozdziałów i jest od początku do końca napisane. To jest jedyne opowiadanie, jakie w życiu skończyłam, a w sumie nie ja skończyłam. Ja napisałam jakieś chyba 18 rozdziałów sama, a później zostały mi z 2 rozdziały, że znam, że nie chce mi się. Więc moja wtedy koleżanka, ona się interesowała pisaniem i pisała dużo lepiej niż ja, więc jeżeli kiedyś dotrzemy do tych ostatnich 2 rozdziałów, to będzie widać, że one są dużo lepiej napisane niż cała reszta. W każdym razie dzięki jej wkładowi ta seria została skończona i to jest pierwsze od początku do końca napisane opowiadanie mojego autorstwa. Nie licząc licencjatu oczywiście. Ja jestem Tak inżynierem. Nie Dobra. pisałam licencjatu. Mam nadzieję, że to opowiadanie będzie na tyle ciekawe, że uda nam się je całą serię nagrać i się nie znudzimy w międzyczasie i że wy się nie znudzicie. To się wy widzowie, Proponuję, mówię. jako fan proponuję drinking game. Jeśli jesteście niepełnoletni, to nie pijcie alkoholu. Ale w każdym momencie, w którym główny bohater krwawi, do takiego stopnia, że powinien nie żyć 5 minut temu, pijemy. Ja jakby co, tylko powiem, że nie miałem nic wspólnego z tym opowiadaniem, nie wiem o czym ono jest i co się tam dzieje, więc... Jak większość kontentu z tamtych czasów to są wilki. Zaczynajmy więc. W każdym razie mam tutaj bardzo ciekawą grupę. Mamy osobę, czyli Echona, który nigdy nie miał styczności z tym opowiadaniem. Mamy autora, czyli mnie, który ma to do siebie, że nie pamięta, co tworzył kiedyś, i mamy Welko, który jest... Fana. Mamy fana opowiadania, który czytał ile razy? 3? 2, bez przesady, ja czytać nie umiem mimo wszystko. Dobra, także zaczynając. Prolog. Jak to wszystko się zaczęło? W dalekiej przyszłości w galaktyce Andromedy istniała pewna gwiazda. Wokół niej krążyło kilka planet. Jedna, najbliżej ogromnej płonącej kuli, była krainą lawy. Życie tam nie istniało, zapewne też nigdy nie powstanie. Znacznie dalej znajduje się planeta skuta lodem, zwana Dextrio. Czy Dex pochodzi z Dextry? O, fuck, ale to jest mój największy wróg. O nie. Ja na przykład nie rozumiem, ale w porządku. Pana, O Jezu, charakter sheety był przepiękny. to jest największy wróg demon. No, ja bym się go bał na przykład. A to jeszcze mogło być przed pisaniem opowiadań, wydaje mi się. Był 2009. Jezus Maria. Starym człowiekiem mówił ci to ktoś. Czuję się starą, mój kręgosłup mi to mówi. Dobra, wracając. W tych niesprzyjających warunkach przetrwały pewne istoty, które zdołały się przystosować do owego klimatu. Między tymi planetami znajdowała się jeszcze jedna, chyba największa z całego układu. Salia. Była dość nietypowa. Znajdowały się na niej 2 ogromne kontynenty, które łączyło jedynie cieniutkie pasmo lądu. Jeden z nich tętnił życiem, a wszędzie bujnie rosła wszelka roślinność. Drugi zaś był nazwany
Lądem Śmierci. Nazwa ta wcale nie powstała przypadkowo. Nie, to ty. Temperatura była tak wysoka, że woda i rośliny tam nie istniały. Wszędzie dało się zauważyć jedynie skały, łyse góry i lawę. Rzeczą dziwną by było, gdyby coś tam żyło. Rymy. Nawet nie czuję, kiedy rymuję. Czekano. Jednakże chodzą Będzie pogłoski, do bit. że lądów zamieszkują smoki. Jestem zainteresowany. Niestety zawiodę cię, w tym opowiadaniu nie było smoków. Tak, po prostu smoki zostały dane jako tło, bo fantazy bez smoków. O co chodzi? No ale smoki w echu pradawnym miało być, ale nigdy nie zostało... Ale się kończyło. Tak, nigdy nie doszło do tego momentu. Hashtag kiedy echo pradawnych. Hashtag co? Niestety, Nie. nikt tego nie potwierdził, gdyż każdy miał rozumu na tyle, aby nie pchać się na niemalże pewną śmierć. Samo powstanie tej planety, jak i jej nietypowy klimat ma swoją nie wiadomo czy prawdziwą historię. Wszystko zaczęło się na dobrze znanej nam Ziemi, którą zamieszkują ludzie, ryby, rośliny, owady, płazy, gady i grzyby. ssaki, w tym też wilki. Z początku zwierzęta mogły tylko bezradnie patrzeć, jak dwunodzy niszczą tę piękną planetę, która zapoczątkowała życie tylu istot. Ale byłam edgy, ale miałam rację w sumie. Nic się nie zmieniło. Nic się nie zmieniło. Jest nawet gorzej. No, Kurde. 10 lat. Kana wiedziała. Podobno pewnego razu podczas polowania spotkały się dwie wrogie watachy wilków. Pożywienia brakowało, więc siłą musieli zdecydować, kto zgarnie całość, a kto odejdzie z niczym. Kiedy miało dojść do starcia, z nieba spadł dziwny przedmiot. Uderzywszy o ziemię, zniszczył absolutnie wszystko w promieniu 100 kilometrów. Przecież mam teraz ochotę wejść na jakiś kalkulator meteorytów i zobaczyć, jak duży to był. Promień 100 kilometrów? Damn. Nawet chyba... Duży. Czyli atomówki nawet chyba tyle nie niszczą. Takie typowe. Większy niż Łódź na pewno. Atomówki mają tak 2-3 km, jeśli chodzi o takie totalne zniszczenie, tylko później jest radiacja. I fala uderzeniowa to w sumie. Biorąc pod uwagę obecne czasy, to dobra wiedza. Czekaj, patrzmy. Tsar bomba radius. Dobra, więc total destruction Tsar bomby to 35 km promień. Więc no, ten przedmiot, który spadł, It to... happens generalnie. No shit happens generalnie. No, ale to magiczny przedmiot, więc to dlatego. Nie wiemy jeszcze, dowiemy się, dobra. A, bez kitu, no. Tak było. Dobra. O dziwo, przeżyły to tylko wilki. I don't think so. Słuchaj, to jest legenda, może ten... To tak jak ludzie Uleg- uznają, że ludzie są zajebiści, mają legendy o bogach i innych takich, które są człowiekokształtni, to może wilki mają o wilkach. No, idźmy dalej w każdym razie. Jednakże na tym się nie skończyło. Zwierzęta szybko odkryły, że mają różne magiczne moce. Magiczne wilki. Moce różne, prawie wszystkie. Jeden ział ogniem, inny powodował trzęsienia ziemi. Było tego mnóstwo. Było tego różnie prawie wszystko. Spostrzegli też, że potrafią mówić. Tak, Nauczyli się angielskiego czy coś. Nagle. To jest prawie cytat z Biblii, bo tam było spostrzegli też Ejo, ejo. nazwy. trzymaj się. Można powiedzieć inspirację Biblią czy coś. Źródło dać. Bo to jest Genesis, nie? Tego świata, więc W sumie to racja, ma taki racja. vibe. Zawarli między sobą sojusz, postanawiając, że zachowają to w tajemnicy. W sensie sojusz czy mocy? Why not both? W sumie. 36 wilków rozeszło się w różne strony w celu znalezienia nowych terenów, na których mogliby żyć. No w sumie tak, trochę mają do przejścia, 100 km. Mam nadzieję, Jo. że ich magiczne moce pozwalały im przeżyć bez jedzenia, bo trochę Znaczy, wiesz, mocy były różne prawie wszystkie, więc pewnie i taki się znalazł. Ale każdy się rozszedł w inną stronę, to może wiesz, reszta po prostu umarła z głodu. Została tam tylko 3 osobników, w tym jedna samica. Mianowicie Faj, Denan i Areon. Została tam tylko osobników, w tym jedna samica, mianowicie i 3 imiona. Widać, moje poprawianie gramatyki nie było kompletne. Bo próbowałaś poprawić ideał. Perfekcję, tak. Samica była Tak, nie da Faj. się poprawić perfekcji. Tak, pamiętam, Faj była tą samicą, reszta nie była samicą.
Spoglądali przez chwilę ze smutkiem na rozpadającą się ziemię. Nie no, Ziemia ma więcej niż 100 km, spokojnie. Aż w końcu... Cała się rozpadła. Jak coś piszknęło i to zrobiło krater z wielkości 100 km, to wiesz. W sumie może. Ta ziemia się aktywnie rozpadała, kiedy te wilki na nią patrzyły, tak jakby te wilki lewitowały. Wiesz, meteoryt był magiczny. Spoglądali przez chwilę ze smutkiem na rozpadającą się ziemię. Aż w końcu jednego z nich olśniło. Twórzmy własny świat, z dala od ludzi zniszczenia, które za sobą niosą. Odparł Denan. Reszcie spodobała się owa sugestia. Po co mają żyć w tym świecie? Zwoławszy resztę magicznie obdarzonych wilków, stworzyli coś na podobieństwo teleportu. A następnie udali się prosto do galaktyki Andromedy, Galaktyki Kurwix! gdzie wspólnymi siłami poczęli tworzyć nową planetę Salię. Z początku szło im dobrze, byli bardzo zgrani, jednakże po pewnym czasie skłócili się, ponownie zaczynając ze sobą walczyć. Walka trwała kilka lat, a przez ten czas zniszczyli doszczętnie połowę Sali, która obecnie nazywa się Lądem Śmierci. Arejan, obawiając się o resztę planety, pokonał Denana i Fai, po czym wygnał ich stamtąd, aby uchronić ją przed doszczętną zagładą. Ci odeszli, tworząc własne planety. Fai bez pomocy Denana nie mogła stworzyć życia, a bez Arejana nie potrafiła zapanować nad ogniem, przez co władczyni mocy zniszczenia i honoru... Moc honoru? Moc honoru. Spłonęła żywcem w płomieniach, a słuch o niej zaginął. Denan stworzył Dextrię, jednakże bez pomocy Arejana nie potrafił jej ogrzać, a bez Fai stworzył tam istoty nieposiadające honoru, niosące nieopanowaną zagładę wszystkiemu, co im się nie spodoba. Salia natomiast została wykończona tak, jak to zostało zaplanowane. Były tam istoty niemalże takie same jak na Ziemi, jednakże z czasem bez opieki Denana poczęły się zmieniać. Wszystkie wilki zyskały umiejętność mówienia, miały też o wiele bardziej rozwinięte umysły, tak samo jak na Dextrii. Jednakże roślinność różniła się znacząco. Dextriańska była uboga, zaledwie same drzewa iglaste i porosty, które były zdolne do przetrwania w takich warunkach. Saliańska natomiast przekształciła się zupełnie. Większe rośliny, przykładowo drzewa, zyskały krew oraz umiejętność poruszania się. Mimo wszystko nadal pozostawały samożywne i nie mogły się przemieszczać przez głęboko zapuszczone korzenie. Krążą pogłoski, że owe drzewa potrafią też śpiewać, płakać, ale nigdy nie śmieją się i nie mówią: o Boże, to jest creepy. To jest moja ulubiona część tego lore. Lubię bardzo world building z tymi drzewami. Actually podoba mi się ten fragment. Też mi się podoba, to jest bardzo creepy. Inne rośliny, tak jak wysokie trawy, nie czują bólu tak jak drzewa i nie mają krwi. Zaledwie coś na jej podobieństwo. Mimo to potrafią się poruszać i czują dotyk. Wszelkie zaś owady zyskały możliwość świecenia w nocy niczym świetliki, tyle że na błękitno. Mijały kolejne lata, a Denan i Arejan skończyli swoje dzieła. Byli już starzy, a ich życia zbliżało się ku końcowi. Jeden z wilków, obdarzonych nieco mniejszymi zdolnościami niż Denan, Arejan czy Fai, wpadł na pewien pomysł, który mógłby pomóc im przetrwać wieczność. W ogóle bardzo fajnie, że on nawet nie dostał imienia. Tak istotny wilk wpadł na pomysł wiecznego życia, nikt go nawet nie nazwał. Bardzo smutne. Kurwa, miało wyjść inaczej. Na samym środku Lądu Śmierci pozostała nienaruszona pewna jaskinia pełna różnokolorowych kryształów. Były dość nietypowe, bo puste w środku, a świecące na zewnątrz. Samiec zaproponował, aby zamknąć w nich dusze wilków wraz z ich mocami, które będzie można wywoływać za pomocą zaklęć. Jednakże pojawił się kolejny spór, gdyż na każdej planecie posługiwano się innym językiem. Podzielili się więc na dwie części. Na tych, co zostały po stronie Sali i na tych, co zostały po stronie Dextrii. Dokonawszy podziału, zamknęli swoje dusze w amuletach wykonanych z owych kryształów, a następnie rozrzucili się losowo po swoich planetach, aby mieszkające tam wilki mogły je znaleźć i wykorzystać ich moce w odpowiednich celach. Chcę tylko powiedzieć, że wymyśliłeś główny plot Cyberpunka 2077 jakieś 9 lat przed premierą Cyberpunka. No to co, pozew czy coś? Dokładnie. Nie grałam, ale mogę pozwać. Zwierzęta kilku z nich dotychczas jeszcze nie znalazły. Amulety były dla nich bardzo cenne, a gdy powstała hierarchia, tylko najwyżsi mogli je posiadać. Nieliczni pamiętali pełne imiona swych stwórców, więc dla uproszczenia kryształy nazywano pierwszymi 3 literami imienia: Fai, Den, Are. Przekazywali je z pokolenia na pokolenie, a z czasem zamkniętym w nich przodkom nadali nazwę.
Pradawni. Tom, Taki tom, pój- tom. Tum. Ja się tylko zastanawiam nad jedną rzeczą. On miał im dać wieczne życie, ten wilk, nazwijmy go Flamel, powiedzmy, nawiązując do tego kamienia filozoficznego. Czyli Flamel chciał im dać wieczne życie. W jaki sposób on im dał to wieczne życie, zamykając ich w kamieniach, po prostu jako moc do korzystania dla innych wilków? Te kamienie gadały, czy coś takiego? No bo ich dusze były tam zamknięte. Ale one czuły cokolwiek. Jakby chcesz być zamknięta w jakimś Grałeś kamieniu, w Cyberpunka? ona gdzieś. Czy grałeś w Cyberpunka? Owszem, grałem. To jest podobny case do Relika. No tak, no pytam o wilki. Właśnie nie. Znaczy teoretycznie tak, ale nie. Znaczy, ja nie wiem, jak to wygląda w Cyberpunku, ale w Echu Pradawnych było to przedstawione w taki sposób, że oni mają jakby swój wymiar właśnie tych pradawnych, jakby takie, nie wiem, zaświaty nazwijmy to, i oni tam sobie w tym wymiarze żyją i zaklęciami mogą ich wilki inne wywoływać ich moce, ale to dalej należy do pradawnych, czyli pradawny słyszy to zaklęcie, ale to od niego zależy, czy chce pomóc, czy nie i użyć swojej mocy. Ja mam taką inną kminę swoją drugą, bardzo kusząca propozycja. Ej mordo, chcesz wieczne życie? No. Dobra, jak chcesz wieczne życie, zamknij się w więzieniu do końca świata, co ty na to? Mordo, I'm in! Nie ma sensu. Ty w dalszym ciągu siedzisz w jakimś eterycznym więzieniu. W sensie, for me to nie jest w żaden sposób kusząca propozycja, nie? W żadnym stopniu. To nie jest kusząca propozycja. To jest bardzo unkusząca propozycja. Dlatego ten wilk nie ma imienia. Ale no zgodzili się na to, wiesz co nie? W całości prologu polecam gorąco, za w czystej postacie. Co? Taki komentarz. O Jezu, ja wiem czy to jest komentarz. Ja Nieważne. również. Jezus Maria, o Boże, o Boże. O Jezu, nie. Właśnie natrafiłeś na tak zwany moją piętę Achillesową, czyli komentarze, które pisałem, zanim umiałem pisać. Ale myśleć też. Dobra. 3, 4. Pozdrawiam. Pozdrawiam. Purberty. Ty. Nie wiem, czy o to w ogóle. Cudowne. Takie będzie.